Serdecznie zapraszam do odcinka 28 playlisty Mroczna Historia pod tytułem Okultyści część 7. W poprzednim odcinku 27 opowiedziałem, kto i w jaki sposób wprowadzał kabalistyczne doktryny do średniowiecznego Kościoła katolickiego. W tym odcinku opowiem o różokrzyżowcach. Skąd wzięli się różokrzyżowcy? Najwcześniejsza wzmianka o istnieniu różokrzyżowców ukazała się w serii broszur na początku XVII wieku. Pierwsza z nich, zatytułowana Fama Fraternitatis lub Odkrycie Bractwa Najchwalebniejszego Zakonu Różokrzyżowego, zostało opublikowane w Kassel w 1614 roku i w Confessio Fraternitatis na początku następnego roku. Broszury te zawierają wielką legendę różokrzyżowców, która z niewielkimi zmianami powtarzana jest aż do dnia dzisiejszego. Oto krótka historia różokrzyżowców. Najpobożniejszy i najbardziej oświecony ojciec, nasz brat Christian Rosenkrantz, Niemiec, przywódca i pierwowzór naszego bractwa, urodził się w 1378 roku. W wieku 16 lat udał się na wschód z bratem Pal, który postanowił udać się do świętego miejsca. Po dotarciu na Cypr brat Pal umarł i nigdy nie dotarł do Jerozolimy. Jednakże brat Christian Rosenkrantz zapoznał się z pewnymi mędrcami z Damaszku w Arabii i ujrzał, jak wielkie cuda dokonywali. Od mędrców nauczył się fizyki i matematyki. Po 3 latach udał się do Fezu w Egipcie, gdzie zaznajomił się z tymi, którzy nazywali siebie pierwotnymi mieszkańcami i którzy wyjawili mu wiele swoich tajemnic. Rosenkrantz przyznał, że magia mieszkańców Fezu nie była całkowicie czysta, a także, że ich kabała została zbezczeszczona przez ich religię, ale pomimo tego wiedział, jak zrobić z tego dobry użytek. Po 2 latach brat Christian Rosenkrantz opuścił miasto Fez i popłynął do Hiszpanii, gdzie naradzał się z uczonymi, przekazując im wszystkie swoje umiejętności i tajemnice. Przekazał im między innymi, że może istnieć społeczeństwo w Europie, które, posiadając wystarczająco dużo złota, srebra i drogich kamieni, może obdarować nimi królów i dzięki temu uzyskać swoje cele. Następnie Christian Rosenkrantz wrócił do Niemiec i przez 5 lat medytował, rozmyślając o swoich podróżach. Po zakończeniu medytacji wybrał kilku znanych mu ludzi, z których jeden był uczonym ekspertem w kabale. Utworzył on krąg wtajemniczonych i w ten sposób powstało Bractwo Różokrzyżowe. Została sporządzona umowa, według której po pierwsze, nikt z braci nie może wyznawać niczego innego, jak tylko leczyć chorych i to za darmo. Po drugie, nikt z potomstwa nie powinien być ograniczany do jednego określonego nawyku, lecz podążać za zwyczajem kraju, w którym się znajduje. Po trzecie, co roku w określonym dniu bracia powinni się spotykać w domu Ducha Świętego lub napisać o przyczynie swojej nieobecności. Po czwarte, każdy brat powinien rozglądać się za godną osobą, która po jego śmierci mogłaby być jego następcą. Po piąte, litery CR Christian Rosenkrantz powinny być ich pieczęcią, znakiem i charakterem. Po szóste, bractwo powinno pozostać tajemnicą przez 100 lat. Ostatecznie brat Christian Rosenkrantz zmarł w 1484 roku, ale miejsce jego pochówku pozostawało tajemnicą. W roku 1604 bracia, którzy stanowili wówczas wewnętrzny krąg, odkryli drzwi, na których widniał duży napis: otworzyć po 120 latach. Po otwarciu drzwi ukazało się sklepienie, gdzie pod mosiężną tablicą znajdowało się ciało Christiana Rosenkrantza.
ze wszystkimi jego ozdobami i strojami, trzymającego w ręku pergamin, który oprócz Biblii jest naszym największym skarbem. Wśród kilku innych ksiąg leżał tam słownik Paracelsusa, który uważany był za jednego z braci. Zgodnie ze swoim manifestem, różokrzyżowcy byli połączeniem starożytnej tajemniczej tradycji przekazywanej od patriarchów poprzez filozofów Grecji i pierwszej rzymskiej kabały. Brak jest jednak dowodów, czy wielka legenda różokrzyżowców jest prawdziwa i czy istniała osoba o imieniu Christian Rosenkrantz. Jakie było pochodzenie i kim byli tajemniczy różokrzyżowcy? Czy ich zasady leczenia chorych za darmo oraz uznawanie praw kraju, miejsca swojego zamieszkania były faktycznie respektowane? Na te pytania spróbuję odpowiedzieć w kolejnym odcinku. Dziękuję za wsparcie mojego kanału przez Buy Coffee 2, link pod filmem. Na tym zakończę odcinek 28, w którym opowiedziałem legendę o różokrzyżowcach. Serdecznie zapraszam do odcinka 29 pod tytułem Okultyści, część 8.